Ja byłam docentem Akademii Medycznej w Warszawie. Mąż, inżynier elektryk, pracował w biurze projektów w Warszawie. I ja już dokładnie nie pamiętam, czy to się zaczęło tak od razu po 8 marca, czy jakieś może 2 tygodnie później. Ja nagle poczułam, że stałam się powietrzem. Drodzy towarzysze, telewidzowie i radiosłuchacze, otwieram spotkanie aktywu Warszawskiej Organizacji Partyjnej dla wysłuchania przemówienia pierwszego sekretarza Komitetu Centralnego naszej partii, towarzysza Władysława Gomułki, którego w imieniu nas wszystkich serdecznie witam. Zaczął się ten straszny nastrój tej nagonki w prasie, w telewizji od rana do wieczora. Ten jest Żydem, on się nie nazywa tak, tylko się nazywa inaczej, a kierownicy komiksów to są sami Żydzi, a WB są sami Żydzi, a na wysokich stanowiskach są sami Żydzi. No, atmosfera była taka, że myśmy właściwie z mężem doszli do wniosku, że już tego dłużej wytrzymać nie można, że jednak my jesteśmy niepotrzebni, niechceni i trzeba będzie wyjechać. Tym, którzy uważają Izrael za swoją ojczyznę, gotowi jesteśmy wydać emigracyjne paszporty. I już wiedzieliśmy, że trzeba złożyć to podanie, że to jest wyjazd w jedną stronę, że trzeba w tym kwestionariuszu napisać narodowość żydowska, czego ja nigdy nie. Mój mąż pisał narodowość żydowska, ja pisałam narodowość polska. Dla mnie świadomość, że ja mam napisać narodowość żydowska, była bardzo trudna. I mąż mi wtedy powiedział: słuchaj, ty musisz zdecydować, bo dla ciebie może Dania czy Szwecja byłaby lepsza niż Izrael, i ja zostawiam tobie tą decyzję. I ja mu wtedy powiedziałam: słuchaj, jeżeli mnie w Polsce nie chcą i ja wyjeżdżam z Polski, to ja nie chcę być emigrantem i jedziemy do Izraela. Nikt nikomu nie jest w stanie narzucić poczucia narodowości, jeśli go nie posiada. O, hebrajski to jest trudny język. I to był jedna z głównych przyczyn trudności emigracji. Ja wyrosłam w rodzinie, w której nie było żadnej tradycji. Mnie zresztą bardzo tego brakowało. Nie było ani katolickiej, ani żydowskiej. Pierwszy seder w życiu to ja byłam w ambasadzie izraelskiej w Warszawie przed wojną 6-dniową. Ja nie miałam pojęcia o zwyczajach żydowskich właściwie. Tu jest przecież strasznie dużo oparte na Tanachu, na historii Żydów. To jest ten elementarny bagaż, kulturowy bagaż, w którym człowiek wyrasta od dzieciństwa, i brak szkół podstawowych w tym języku. Tego już się nie jest w stanie wypełnić, tego mi brak.